Witam Was serdecznie w 26. odcinku podcastu Odgłosy Sztuki, który nagrywamy w formie wideo dzięki uprzejmości firmy Solutio Medica. Moją gościnią dzisiaj jest Marta Niedbał, artystka wizualna, która w swojej praktyce posługuje się wieloma mediami. Marta ukończyła Wydział Grafiki Krakowskiej ASP. W 2023 roku obroniła doktorat na UKEN-ie, gdzie także obecnie wykłada na Wydziale Sztuki. Również w 2023 roku wspólnie z Pawłem Olszczyńskim otrzymała główną nagrodę Fundacji Sztuki Polskiej ING podczas Warsaw Gallery Weekend za wystawę Hold Me Closer w Host Gallery. W naszej rozmowie dzisiaj przyjrzymy się działaniom Marty, które są na pograniczu rysunku, tkaniny, obiektu, temu jak ciało i ruch kształtują proces twórczy oraz rytuałom procesualności i transformacji jako ważnym elementom języka artystycznego Marty. Dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do tej rozmowy. Dziękuję za zaproszenie. Już na samym początku we wstępie mówiłam, że pracujesz intermedialnie, że tutaj mamy do czynienia zarówno z rysunkiem, z tkaniną, z obiektami. Jak dochodzi do wyboru konkretnego medium, jak zaczynasz pracę nad danym dziełem? To nie jest też kwestia takiego bardzo wyraźnego wyboru i też to medium nie definiuje. Ono nie jest też dla mnie czymś, co decyduje o tym, o czym opowiadam. Ono staje się takim rodzajem pretekstu. I właściwie dla mnie bardzo ważne są takie jakości jak miękkość, jakiś rodzaj podatności na zmianę, transformację. I tego szukam. Szukam właśnie takich miękkich technik, miękkich taktyk, czegoś, co pozwala rozszczelnić pewne tendencje, pozwala rozszczelnić granice, które czasem zupełnie niepotrzebnie są zbudowane pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami czy mediami. No i to się dzieje w jakiś taki sposób, który po prostu dialoguje ze sobą. Te decyzje, które podejmuję, one się dzieją też poprzez pewne takie koalizje, takie pewne zderzenia. I myślę, że też bardzo ważny jest dla mnie taki aspekt poetycki, jakiś rodzaj takiego czasem niedopowiedzenia, czasem jakby zostawiania pewnej przestrzeni na oddech, takiego zostania też z czymś na chwilkę dłużej, ale też po to, żeby właśnie te różne jakości mogły wybrzmieć w takiej trochę polifonii. Dlatego wydaje mi się, że jakimś takim kierunkiem ciekawym jest właśnie rozszczelnianie, szukanie jakichś takich tendencji, które pozwalają nam być może na nowo zdefiniować pewne podejścia w sztuce. Jak mówisz miękkie taktyki i techniki, to co masz na myśli? Jak mówię miękkie techniki, no to myślę o czymś, co ma pewne też korzenie związane z domem, z czymś, co jest domorosłe. To jest jakość, która od zawsze jest dla mnie bardzo pociągająca. I myślę też, że to są takie techniki, które właśnie pozwalają na zmianę. One właśnie są miękkie, więc w pewien sposób dobrze sobie radzą też z takim podejściem, które właśnie pozwala na to, żeby dane elementy, które zestawiam, mogły ze sobą w taki organiczny sposób dialogować, ale też, kiedy mówię miękkie taktyki, to właśnie chodzi o takie taktyki, które pozwalają na to, żeby wystawiać się też na pewne ryzyko w sposób taki, który pozwala się odbudować właśnie, czyli pozwala zestawiać takie nieoczywiste sojusze. I myślę, że w tym bardzo pomaga ruch, w tym bardzo pomaga coś, co nie zostaje w miejscu. A ten poetycki charakter prac także dostrzegam w tym, że takie teksty, sentencje pojawiają się na samych dziełach.
Na ile to jest w ogóle dla Ciebie ważne, żeby słowo było wkomponowane nie tylko w formie tytułu pracy, ale także bycia jej elementem? To się nie zdarza często u mnie właściwie, żeby to są trochę takie dla mnie, w ogóle opowiadanie też o tym, co robię, to jest jakby trochę inny rodzaj alfabetu, to jest inny rodzaj komunikowania się. Także ja dużo piszę i to oczywiście staje się też częścią prac, ale nie jest jakimś bezpośrednim przełożeniem, nie jest dopowiedzeniem, nie jest narracją do tego, więc też to, co teraz robimy, jakby opowiadamy o tym, co ja robię, jest na jakiejś innej trochę trajektorii, na jakimś innym, na innej ścieżce i oczywiście też jest potrzebne, natomiast ja wierzę też, że mamy różne sposoby odbierania i też właśnie tego sztuki i dlatego potrzebujemy wielu języków, potrzebujemy wielu sposobów opowiadania o tym. Więc jakby w moich pracach raczej one działają często na takim pozornie niefiguratywnym aspekcie. Wydaje się, że tam jest dużo takich potencjalnie abstrakcyjnych form, ale one nie do końca są dla mnie abstrakcyjne. To są po prostu pewne formy, które mają nas sprowadzać do pewnych jakości. One są bardzo o ciele i o tym ciele szeroko rozumianym, o takim, które gdzieś tam wykracza poza binarne myślenie, poza sposoby takiego myślenia też tylko ludzkiego, dlatego gdzieś to pojęcie, to jakieś nazewnictwo, ono właśnie wymyka się pewnym ramom. Bardzo zaciekawiło mnie, jak powiedziałaś, że taniec jest z Tobą od zawsze. Ja też oczywiście taniec rozumiem jako po prostu ruch. I jak ten ruch wpływa na działania Twoje twórcze, zarówno te w pracowni, jak i te poza nią? No jest jest bardzo dużą częścią tego, więc właściwie ja myślę, że faktycznie jest tak, że ten taniec jest od zawsze. Ja jestem też zwolenniczką myślenia, że jakby wszyscy mamy w sobie ten taniec i że nie potrzebujemy do tego też edukacji, abyśmy mogli tańczyć. Więc wydaje mi się, że jest w tym pewien rodzaj wolności, jest w tym pewien dużo informacji. Ja dostaję bardzo dużo informacji tam, która gdzieś tam przekłada się później też na formy, z którymi pracuję. Ja też szukam bardzo ruchu i staram się nie zostawać też bardzo długo w pewnych pozycjach też, kiedy pracuję. I między innymi wydaje mi się, że częściowo jest tak, że ja wybieram sobie właśnie takie sposoby pracy, które pozwalają mi na ten ruch. Więc dlatego też pracuję z pewnymi narzędziami, które pozwalają mi na pewną rozpiętość, na pewną dynamikę. Zdarza się tak właśnie, że wychodzę też z pracowni. To nie jest moje jedyne miejsce pracy. Ja w ogóle myślę, że to wszystko siebie w pewien sposób karmi. Zdarza się, że zabieram też obiekty na spacer. Czasem wiązało się to z tym, że po prostu to był jedyny moment, żebym mogła zobaczyć pracę. One Bo były takie duże. Były tak duże. Na przykład mam pracę, która jest 25 metrów ma i właściwie pracowałam nad nią fragmentarycznie, w takim rysunku automatycznym, bez uprzednich szkiców, z jakimś takim impetem też i dynamiką, która właśnie wpływała też na pewne taki ruch, który już jest też w pracy później widoczny, ale on przede wszystkim jest jakby w samym procesie. Więc też ta jakaś performatywność tych obiektów, tego też, że ja jestem w stanie później wyjść z nimi, modyfikować je też przy ekspozycji, ale też bywało też tak, że zaprosić publikę do tego, aby w pewnej takiej bardzo bliskiej relacji mogła dotykać tych prac lub być w jakiejś takim
interakcji też, która wiąże się właśnie z tym, że nie czujemy się onieśmieleni też tą sztuką, tylko jesteśmy w stanie być w bardzo bliskiej relacji i ja tego szukam. Też szukam w ogóle budowania pewnego rodzaju bliskości, która też pozwala nam na to, żebyśmy mogli właśnie budować też tą bliskość ze sobą. Czyli to jest trochę taki kierunek, który właśnie sprzeciwia się pewnym formom znieczulenia. Tego, w jaki sposób jesteśmy, jakie zabiegi wpływają na to, że my od czegoś się odcinamy i próbujemy właśnie funkcjonować w taki sposób, że nie jesteśmy w kontakcie z pełną zmysłowością naszego ciała. No i ja szukam jakichś takich sposobów do tego, aby właśnie w tej zmysłowości być, zarówno sama jako artystka, ale też właśnie szukam, żeby ta zmysłowość pojawiała się też w moich pracach. Mhm. No właśnie, powiedziałyśmy o ciele, powiedziałyśmy o zmysłowości. Pytanie jest, no, jak ta płynna tożsamość cielesna jest przez Ciebie rozumiana? To, że ona jest też w swojej wielości, jak rozumiem, że nie mamy tego jednego określonego obrazu. Tak, to jest taka sytuacja, w której możemy obserwować, że właściwie nasze ciała są w ciągłej przemianie i to jest taki koncept, który z jednej strony rozumiemy, ale tak naprawdę bardzo dużo wkładamy starań w to, aby tej przemianie się sprzeciwiać. Masz na myśli starzenie się? Między innymi. Czyli żyjemy w kulturze, która próbuje nas namówić do tego, abyśmy wiecznie pozostawali w pewnym kształcie i w pewnym właśnie kulcie młodości, ale też w takich, obserwujemy też bardzo dużo tendencji do samodoskonalenia, poprawiania. No i to jest też bardzo fascynujące obserwować to i w jaki sposób właśnie na to reagujemy i też jak jesteśmy warunkowane do tego, aby właśnie podejmować pewne kroki i cały czas też dyscyplinować te nasze ciała. I dla mnie jest bardzo ciekawe te miejsca, w których właśnie jesteśmy w stanie dostrzec tą przemianę i w pewien sposób się też tak zbuntować i zaakceptować to, że nie jesteśmy czymś jednym, tylko mamy właśnie wiele wręcz tożsamości w nas. I tutaj nie mówię o jakichś takich aspektach tego, że czegoś, co potocznie jest nazwane jakimiś zaburzeniami osobowości, tylko mówię o tym, że właściwie tak jest. Nie dość, że nie jesteśmy tylko jednym ciałem, tylko nasze ciało składa się z wielu ciał, różnych bytów. Jest w ciągłej przemianie, bo jest też ciałem wodnym, ale też przede wszystkim właśnie jest też ciałem cyklicznym. Moje ciało jest ciałem menstruującym też, więc jest też ciałem cyklicznym, więc w trakcie tych przemian, tych różnych zmian na poziomie też hormonów, to ma bardzo duży wpływ też na pewne widzenie świata i doświadczanie go. Więc myślę, że to jest bardzo fascynujące spojrzeć też na tego typu cykliczność właśnie w kontekście właśnie takiej płynnej tożsamości i w ten sposób uwrażliwić się na to, że że ta płynna tożsamość jest wszędzie, więc być może w ten sposób możemy zobaczyć tak zwanego innego też w sobie. W swoich działaniach często mówisz o tej potrzebie przyjemności, ale także odpoczynku w tym takim świecie, w którym teraz funkcjonujemy, który jest totalnie przepełniony różnymi bodźcami, które odbieramy, powinniśmy na nie zareagować. I powiedz mi, bo to mnie niesamowicie zaciekawiło, jak ta zmysłowość i zarazem nieproduktywność mogą się jawić jako forma pewnego oporu. No to jest coś, co wydaje mi się, że jest bardzo aktualne.
Wydaje mi się, że to jest też z jednej strony jest aktualne, no bo właśnie być może zwiększa się wręcz potrzeba walczenia o taką przestrzeń. Też jako osoby twórcze mamy bardzo zaburzoną często przestrzeń właśnie pracy i niepracy. Jakby właściwie nie ma bardzo widocznych granic tego odpoczynku. No też powiedziałaś, że ty sama jakby działasz, pracujesz poza tym studio czy pracownią. Tak, więc właśnie jest bardzo trudno zauważyć też te momenty, w których faktycznie jest ten moment karmienia się i jakiegoś takiego odpoczynku, w którym jesteśmy w stanie nabrać sił, ale też nie myślenia też koniecznie o odpoczynku jako miejsca nabierania sił do tego, aby działać, ale też po prostu jako wartościowego czasu dla siebie. I ja myślę, że to jest bardzo istotny temat też dlatego, że po prostu on faktycznie jest formą oporu wobec też systemowości kapitału, który cały czas nas zaprasza do tej produktywności i działania, eksploatuje nasze ciała właśnie. My wspieramy to i właściwie już jakiś czas temu zgodziliśmy się na normalizowanie tego i jest bardzo ważne, według mnie jest bardzo ważne, aby się temu sprzeciwić i szukać jakichś momentów właśnie, w których jesteśmy w stanie to dostrzec. Właśnie też ze względu na to, że niestety tak jest, że taki pęd i parcie do bardzo dużej produktywności sprzyja też niestety właśnie pewnym znieczuleniom, pewnym osłabieniom empatii, uważam. I to jest związane, i to jest też do siebie, właśnie do widzenia pełni, do widzenia pełnego doświadczenia i do czucia właśnie w pełni, bo czucie w pełni oznacza też czucie bólu, czucie smutku, czucie złości, niezgody na pewną niesprawiedliwość. I w związku z tym myślę, że możemy to dostrzegać w momentach, kiedy właśnie się zatrzymujemy i często to są dla nas bardzo nieprzyjemne też momenty, w związku z tym jest nam łatwiej wejść w to działanie. No i w ten sposób być może za bardzo poruszamy się po powierzchni, więc mnie interesuje coś, gdzie te sposoby, w których jesteśmy w stanie właśnie się też zatrzymać po to, żeby po prostu czuć więcej. I wydaje mi się, że to jest bardzo istotne i że wiąże się właśnie z taką potrzebą kontaktu też ze sobą, ale też z innymi i wydaje mi się, że to jest ważne, aby w sztuce poruszać tego typu tematy. Które są bardzo uniwersalne, prawda? Tak, one są bardzo uniwersalne, bo właściwie pod tym względem no, nasze ciała, każde z naszych ciał jakby reaguje, prawda? Mamy te podobne mechanizmy, a jednak mimo wszystko oddalamy się od tego. Rytuały i powtarzalność zajmują ważne miejsce w Twojej twórczości. Rozmawiałyśmy przed naszym spotkaniem o tym zostawaniu dłużej w danym procesie, że to jest dla Ciebie ważne. No właśnie, co Tobie to tak naprawdę daje? I chciałabym, żebyś o tym powiedziała także w tej konfrontacji z tym linearnym systemem czasu, w którym my funkcjonujemy. Jak to się ma do tego? To jest znowu trochę w pewnym sensie ta część o odpoczynku, ale ja myślę, że bardzo mi też pomaga myślenie taką cyklicznością. I to nie jest rodzaj takiej właśnie linearnej transformacji, takiego stawania się lepszym, ale raczej poruszania się na pewnym rodzaju orbicie. Myślę, że jakieś takie myślenie bardziej okręgiem, czy czymś, co wraca w jakiś różny sposób, czasem bardzo pokrętnymi drogami, jest bardziej sprzyja widzeniu czegoś na nowo też. I tutaj wydaje mi się, że ta rytualność też w tym pomaga. Czyli możemy sięgać po pewne ścieżki, które już znamy,
ale ważne jest, żeby sobie je też trochę przepisywać na nowo. I ja widzę, obserwuję też u siebie w praktyce to, że coś do mnie bardzo wraca i ja po czasie, jakby w takim procesie wręcz metabolicznym, widzę to na nowo i widzę to, że to stało się podstawą pod pewne decyzje, albo wróciło do mnie i ja dopiero teraz to zobaczyłam. I wydaje mi się, że dlatego też takie myślenie cykliczne, takie sezonowe w pewnym sensie, że właśnie mamy te momenty, możemy nawet sięgnąć po takie bardzo proste skojarzenia z porami roku, które gdzieś pomagają nam, żeby dostrzec, że są momenty, w których jest ciemno, jest chłodniej, wydaje się, że to jest większe miejsce jakiegoś takiego zamrożenia i wolniejszego tempa, a później jest jakiś czas rozkwitu, a gdzieś po drodze jest jeszcze moment żałoby. I wydaje mi się, że w praktyce twórczej możemy to jak najbardziej obserwować. I jeżeli widzimy tą cykliczność, no to nie przeraża nas to, że pojawiają się nagle momenty zastoju, bo wiemy, że one są totalnie potrzebne do tego, aby za chwilę na gruncie tego pojawiła się lub wróciło do nas pewna jakość, która potrzebowała na chwilę sobie posiedzieć. A w takim bardzo pragmatycznym, czy w bardzo takim dosłownym aspekcie w praktyce, to oznacza u mnie czasami po prostu pewne taktyki, w których ja na przykład właśnie obszywam coś, sięgam po takie bardziej repetatywne działania, które bardzo stoją też w kontraście do tych, w których jestem w bardzo dużej dynamice, w ruchu i jestem jakimś takim zwierzęciem scenicznym albo gdzieś jestem w jakiejś takiej jakości, która jest bardziej też na zewnątrz, więc jakby to jest trochę zadbanie o to, że mamy wiele różnych jakości do dokarmienia w sobie. W związku z tym, widzenie tego też w swojej praktyce pozwala na taką większą wyrozumiałość do tej różnorodności. Mhm. A jakbyśmy to myślenie o tej cykliczności, o tym kontinuum odniosły do twojej twórczości, to znaczy, że czy mogłabyś powiedzieć, że tworzysz pewne zamknięte cykle prac, czy to jest cały czas kontynuowany i rozwijany jeden cykl? Jakbyś to spróbowała opisać? Wydaje mi się, że to są różne obszary, ale gdzieś podskórnie jest podobna temperatura i bardzo szeroko na pewno, tak jak opowiadam, to jest właśnie o ciele, bo ono jest najbliżej, ono jest mi bliskie i moje doświadczenia też przekładają się, doświadczenia mojego ciała dają mi bardzo dużo informacji. Ja wierzę, że to jest taki pierwszy dom, to jest miejsce, w którym ja dostaję bardzo dużo i to jest kwestia też budowania zaufania do tego miejsca, i wtedy dostania też tej informacji. I wydaje mi się, że właśnie tam jest też bardzo dużo, ja mogę dużo zrozumieć o innych też, będąc w relacji z własnym ciałem. I wydaje mi się, że tutaj jakby w praktyce to się później też przekłada na te cykle, bo zdarza mi się, że pracuję właśnie pewien obszar mnie zainteresuje, czytam pewną literaturę, albo mam pewne doświadczenia taneczne, też tańczę kontakt, improwizację, więc mam bardzo różne takie aspekty interakcji i one później gdzieś tworzą pewne cykle, czy pracuję z tematem, który gdzieś nagle dotyczy pewnych przemian politycznych, które się dzieją, albo jestem też częścią pewnych kolektywów, bo to też się zdarza. I bardzo mnie interesują też współpracę właśnie i takie trochę wyjście też poza własną pracownię i własną praktykę. I wtedy też to bardzo nasyca pewne cykle, z którymi pracuję. Oczywiście gdzieś zawsze jest ten język, jest coś, co mocno wybrzmiewa, coś, co gdzieś tam właśnie jest ze mną od zawsze. I to jest dużo też właśnie o zdrowiu jako narzędziu normatyzacji, o czymś, co właśnie gdzieś jest właśnie blisko pewnych ram, w które jesteśmy wtłaczane.
ale też właśnie ostatnio pracuję też dużo z taką bardzo prostą analogią skojarzenia z ogrodu i tutaj właśnie to jest też blisko sezonowości. Teraz niedawno powstał dosyć złożony cykl prac na nadchodzącą wystawę, więc też tutaj takie hasła jak gardenesk, właśnie jakieś powroty do jakiegoś takiego widzenia też ciała właśnie jako ogrodu, ale też tego, że ono właśnie jest w tej ciągłej przemianie, także tutaj gdzieś to się cały czas powraca i zapętla. No i też to, że jest pewien aspekt nieszczelności, który mnie bardzo interesuje. Więc tutaj ta nieszczelność... Nieszczelności ciała? Nieszczelności ciała, ale też właśnie tych granic. Bardzo mnie interesują wszelkiego rodzaju szczeliny, otwory, właśnie pewna zmysłowość otworów też tego, że one pozwalają na to, aby myśleć o tym, że nie jesteśmy w stanie trzymać czegoś w stałej formie. I to właśnie też dotyczy bardzo pewnych lęków, które mamy z ciałem, ale też lęków właśnie społecznych. Wydaje mi się, że to jest bardzo aktualne i zawsze było właściwie, bo jeżeli myślimy o nieszczelności i pozwalamy sobie na nieszczelność, to widzimy, że możemy wprowadzić takie myślenie o tym, że zmiana jest czymś totalnie potrzebnym i nie musimy się jej bać. Nie musimy się bać właśnie tego, że rozpuszczamy się w nowe, w inne, czy w takie, które gdzieś pozwala budować takie nieoczywiste koalicje właśnie z tym, co przychodzi. Czy to masz też na myśli, jak używasz tej angielskiej frazy do opisania siebie I become as I go? Tak, częściowo tak, bo to jest bardzo związane też z takim procesem. Ja zostawiam sobie tą przestrzeń na to, żeby jakby zaskoczyć samą siebie też, czyli albo pozwolić czemuś, żeby przyszło w trakcie. Więc jakby mam tą pewność i pewne zaufanie do jakiegoś kierunku, który mnie w tym momencie fascynuje lub też jest dla mnie ważny, kiedy czuję, że jestem jakimś głosem w takim wielogłosie pewnego tematu, czy właśnie czegoś, co jest dla mnie istotne, to w tym mam pewność i zazwyczaj to jest jakiś obszar, w którym wiem, że się poruszam. Natomiast pozwalam sobie na pewno stawanie się, jeśli chodzi o rozwiązania formalne, o szukanie przyjemności też w tym, co robię. On nie zawsze tam jest. To czasami są też takie trudy. Natomiast jakby pozwalam sobie na to, żeby w trakcie pracować w taki sposób, że nie do końca wiem. I to, że nie wiem, pozwala na to, żeby wpuszczać właśnie to zaskoczenie i nie być też w takiej pozycji kontroli i właśnie rozpuszczenia tej kontroli. To jest dosyć ważne, uważam, i pozwala właśnie na taką otwartość. Takiego właśnie wiecznego stawania się. Także w kontekście mediów, których używasz w pracach? Bardzo w kontekście mediów właśnie, czyli ja w ogóle lubię też to podejście takiego trochę nowego, znaczy newcomer, takiego trochę właśnie, bardzo lubię słowo amator, ono pochodzi od amore też i oczywiście to nie jest tak, że ja nie mam narzędzi, bo mam ich dużo i trochę też muszę czasem się oduczać, żeby podejść z taką świeżością do czegoś, ale na przykład jeśli chodzi o pracę z tkaniną, początki pracy z tym nie były w ogóle związane z edukacją. Jakby nie miałam takiego zaplecza, miałam jakiś rodzaj fascynacji i właśnie szukałam czegoś, co
pozwala na pewną miękkość, ale też było związane, później to zrozumiałam, w dużym stopniu z jakimiś moimi historiami rodzinnymi, z relacją z babcią, z czymś, że ta wełna czy robienie na drutach gdzieś było zawsze w domu. I mimo, że mnie nie interesowała taka praktyka linearna, która zazwyczaj jest w takich tkackich technikach, gdzie musisz właśnie wiedzieć na początku, kiedy pracujesz, to zdecydowanie bardziej gdzieś pociągało mnie pewien rodzaj dynamiki, dlatego też znalazłam sobie pewne techniki, które mi na to pozwalają. I czy to jest rysunek, czy to jest praca z drewnem, które też pozwala na taką pracę trochę domorosłą. Każdy może sobie wyobrazić, jak może manipulować trochę drewno, zwłaszcza takie znalezione. Ja też lubię te znalezione sytuacje, lubię pozyskiwać i przetwarzać, nadawać nowe znaczenie. Dlatego też czasem pracuję właśnie z ponownie odzyskanym drewnem, z meblami, które dekonstruuję. Takimi giętymi meblami. Takimi giętymi meblami. Bardzo lubię też właśnie te formy, które gdzieś właśnie mają tą miękkość i płynność, a jednocześnie ta historia, którą ja dekonstruuję, też ma znaczenie. Może nie takie bardzo bezpośrednie, ale gdzieś właśnie ona to karmi, czyli jakby wiem, że to pochodzi może z czegoś domu, więc częściowo to jest tak, że lubię to przeplatać i lubię w ogóle nadawać pewną rangę też właśnie czemuś, co jest domorosłe i przenosić to na ten inny grunt. I wydaje mi się, że też obserwujemy pewien rodzaj, no może już od jakiegoś czasu, zwrotu też w tego typu trochę innego spojrzenia na te techniki, które zazwyczaj były peryferyjne, szczególnie w kontrze do malarstwa. I wydaje mi się, że to jest właśnie związane też trochę z odzyskiwaniem tej przestrzeni domu. Oczywiście tam są też pułapki i też pewne kapitalizowanie tego, natomiast jeśli jesteśmy uważne w tym i szukamy pewnej też krytyki, to możemy dostrzec, że tam są właśnie też pewne formy takiego wyzwolenia tego z tej peryferyjności. No Tak. powiedziałaś o rysunku, powiedziałaś o drewnie, ale w jaki sposób ten niecodzienny pracujesz z tkaniną? No częściowo właśnie pracuję też, korzystam z różnych narzędzi, korzystam też z takiego narzędzia, takiego pistoletu taftingowego. On też już bardziej się spopularyzował i też właśnie wydaje mi się, że częściowo właśnie z tego, że on ma ten charakter tego, że ja mogę sięgnąć sama i zrobić powiedzmy dywan, prawda? I właściwie to też jest ciekawy aspekt tego przeniesienia do domu na nowo, tego rodzaju jakiegoś manufakturowania, tworzenia obiektów. I na pewno to było dla mnie też te parę lat temu pociągające właśnie ten aspekt takiego przeniesienia, ale jednocześnie przede wszystkim to, że to akurat narzędzie pozwala na ten ruch, pozwala na tą dynamikę. To jest bardzo taka, zwłaszcza jak pracuję na dużych formatach, no to ja jestem w ciągłym ruchu i bardzo angażujących pozycjach czasem pracując przy tych obiektach. No i tego szukam. A jednocześnie, tak jak mówię, to są różne sytuacje i czasami też potrzebuję też takiego momentu bardziej zatrzymania, jakiejś większej uważności, ale widzę, że tam nawet w rysunkach czy w jakichś takich formach bardziej malarskich też ten gest mnie interesuje i szukanie jakiegoś takiego miejsca, w którym możemy dostrzec jakiś rodzaj potencjalnej przemiany. A na koniec zadam Ci pytanie o Twoje plany. Czy są takie jakieś ścieżki, które chciałabyś obrać w najbliższym czasie? Czy to jeśli chodzi o tematy, techniki, a może formę współpracy? Mam plany najbliższe na jesień i na razie jestem też w takim miejscu, gdzie dopiero co wyszłam też z pracowni i skończyłam bardzo duży cykl
I jesień będzie bardzo miejscem takiego wychodzenia na zewnątrz właśnie w najbliższym czasie, więc też to jest tak, że myśląc sezonowo, jestem w momencie zbiorów. I oczywiście to jest tak, że od zawsze czekają rzeczy, które chcą, jakieś tematy, które chcą też dostać miejsca. Natomiast tak jak mówiłam wcześniej, to zazwyczaj jest takie myślenie cykliczne. To wraca do też tematów, które podejmuję i po prostu na nowo je przetwarzam. Mam pewien cykl książki, nad którą pracuję właśnie z takich też prac, które no, mają... Książki artystyczne, Książki tak? artystycznej, tak. Która będzie wydawana właśnie zimą. I to jest też, dotyczy takich prac właśnie, które stały się też w jakimś stopniu podstawą pod wiele kolejnych przemian. No i są właśnie z takiego miejsca przestrzeni dosyć intymnej, ale też właśnie dotyczą czegoś, o czym powinno się wciąż rozmawiać, czyli właśnie tej cykliczności ciała menstruującego. I ja sięgam po to miejsce, które bardzo jest wciąż naznaczone wstydem. I to jest chyba ten temat wstydu trochę i tego właśnie, jak to jest kolejna jakaś taka skórka na naszych ciałach. I to jest chyba temat, który mnie w tym momencie interesuje. Marto, no to życzę Ci tego, żeby po tym czasie zbiorów był też ten moment na odpoczynek. Dziękuję za tę Dziękuję Ci rozmowę. bardzo.